Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy już w 22 odcinku i na dodatek specjalnym. No i standardowo jak to u nas, mój przyjaciel Rafał Chyła, no i mój przyjaciel. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy! No więc witamy, jak już powiedział Remik, w 22 odcinku. Chcemy jeszcze raz podziękować za uznanie, jakim się cieszymy. Przekroczyliśmy 4000 subskrypcji, w zasadzie chyba w tym momencie 4200 subskrypcji, a pamiętam, że zaledwie 2 miesiące temu przy okazji podsumowania roku minionego zakładaliśmy sobie jakieś cele ambitne na ten rok. W zasadzie ja sobie założyłem, bo Remik mówił, że woli nie zakładać sobie nic, ani nie planować. I pamiętam, że tym ambitnym celem właśnie na koniec roku było te 4000 subów, a tymczasem osiągnęliśmy to już po 2 miesiącach. No i druga rzecz, o której chciałbym też wspomnieć, to że podwoiła nam się liczba patronów, z czego bardzo dziękujemy. Jest już was czterech muszkieterów. No mam nadzieję, że będzie was więcej. Dziękujemy za wsparcie. To wszystko oczywiście idzie na rozwój kanału, między innymi tutaj na subskrypcję Riverside'a, w którym tutaj teraz nagrywamy i innych rzeczy, więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Nie zapominamy o audycji live, którą zapowiedzieliśmy, ale będzie pewnie dopiero w kwietniu. Musimy jeszcze to przetrawić, omówić, przygotować. No więc kochani, zapraszam na materiał mojego przyjaciela. Jedziemy! Newsem, który najbardziej zelektryzował społeczność amigową w ostatnich tygodniach, wydaje się być premiera zapowiadanej od dawien dawna płyty Tabor, czyli komputera Amiga One A1222+, który po dość długim czasie trafił wreszcie na sklepowe półki. Od razu zaznaczam, że niestety nie miałem zbyt dużo do czynienia z tą maszyną. W zasadzie moje kontakty z nią ograniczały się wyłącznie do analizy płyty głównej na imprezie Pixel Heaven 2018, gdyż już wtedy ta płyta była zapowiadana. Natomiast mam oczywiście do czynienia z systemem operacyjnym Amiga OS 4 w wersji niepublicznej i chciałem tutaj w tym filmie pokazać kilka elementów, które trafiły do systemu dla A1222, a nie są dostępne nigdzie indziej, jak na razie, oczywiście poza dostępnością dla beta testerów. Tak więc pierwszy element, który tutaj pokażę, to system plików NGFS 01, czyli druga generacja systemu NGFS. Pierwsza generacja w zasadzie publicznie była dostępna tylko dla posiadaczy komputerów Amiga One X5000. I to była stara wersja z 2016 roku, która już nie jest rozwijana od kilku lat. Powstał następca. Tu macie, jak widzicie, tabelkę. I jak widzicie, ten system miażdży w zasadzie całą konkurencję, zarówno stare amigowe file systemy, jak i system SFS, który już nie jest częścią systemu Amiga S4, tylko można go osobno doinstalować z pakietu Enchaser Software. Także macie choćby takie dane jak maksymalna długość nazwy plików i tutaj mamy 255 znaków, gdzie konkurencja ma 107. SFS tu nie jest podane w tej tabelce, ale z tego co wiem też ma 107. Wielkość partycji czy wielkość plików, to tutaj SFS raczej
operuje na terabajtach, a jak widzicie NGFS ma wielkość zarówno jednej i drugiej pozycji do 16 eksabajtów, czyli no na dziś to jest jakieś science fiction, jeśli chodzi o wielkość twardych dysków. No nie wiem, czy się orientujecie w tych wielkościach, ale to są 2 rzędy wyższe niż terabajty, które teraz obowiązują. Ok, zatem odpalmy sobie MediaToolBooks, czyli systemowe narzędzie do partycjonowania i zarządzania systemami plików. No, jak widzicie, tutaj mam 2 partycje sformatowane pod tą wersję właśnie file systemu NGFS 01. Oczywiście tutaj mam jeszcze gdzieś tam na dole w rozwijanym menu również NGFS 00, to które było publicznie dostępne dla posiadaczy X5000. Natomiast no, podejrzewam, że akurat w systemie dla A1222 już tej opcji nie będzie. No ale jak wiadomo, dobry system plików to jeszcze nie wszystko. Musi mieć także dobre narzędzia do jego naprawy. No i tutaj też dobra wiadomość dla użytkowników Amigi A1222, gdyż znowu dostają nowszą wersję narzędzia NGFS Check względem tego, którą otrzymali posiadacze Amigi One X5000. Oni dostali starą wersję, jeszcze odpalaną tylko z komend, z konsoli, z shella. Tutaj mamy już graficzne GUI, wygodne. Jak widzicie, można sobie sprawdzić dysk. Można też sobie oczywiście dysk naprawić. A ja tylko dla niewtajemniczonych dodam, że niestety posiadacze innych maszyn niż Amiga One X5000, czyli na przykład, nie wiem, komputerów SAM, czy jakichś innych Amigi One, na przykład X1000, no nie mają niestety jeszcze żadnej wersji NGFS, ani żadnej wersji programu do naprawy plików tegoż file systemu. Tak więc no, są tutaj poszkodowani całkowicie i oni wciąż muszą niestety czekać, aż Hyperion zdecyduje się wydać jakieś większe uaktualnienie, które będzie zawierało te oraz inne ciekawe elementy. Tymczasem oglądacie już kolejne narzędzie, czyli SD Backup. No, bardzo przydatne narzędzie, bardzo przydatne zwłaszcza właśnie użytkownikom A1222 oraz X5000, gdyż te komputery mają firmware UBOT nagrany po prostu na karcie SD. Karty SD, jak wiadomo, no, są nośnikami kapryśnymi, potrafią się zepsuć, więc warto sobie zrobić backup takiej karty i to jest właśnie narzędzie, które temu służy. Dotychczas chyba w ogóle nie było na Amiga OS tego typu programów, nie mówię już nawet o programach systemowych, ale chyba nawet zewnętrznych nie kojarzę, więc w przypadku jakichś tam aktualizacji firmware'u czy coś trzeba było się tutaj posiłkować programami z PC-ta typu RAV32 Write czy tym podobnymi narzędziami. No ale to narzędzie dla Amiga OS 4 jest zdecydowanie tutaj najlepsze, gdyż no nie robi tylko backupu całej karty, obrazu całej karty, jakby to zrobił właśnie soft PC-towy, ale możemy sobie tu, jak widać, wybrać, czy ma zrobić sam jakby plik startujący Amiga Bot, czy może zrobić UBOTA i Amiga Bot, czy jeszcze UBOT, Amiga Bot oraz animacja, która występuje po włączeniu komputera. Także możemy sobie w dowolnej konfiguracji zgrywać, a także w drugą stronę no po prostu nagrywać aktualizację konkretnych elementów firmware'u, a nie zawsze nagrywać całość. Więc jest to niesamowicie wygodne, no i doradzam wszystkim nowym użytkownikom Amigi One A1222 plus by pierwszą rzeczą, którą zrobią po zakupie komputera, był zakup dodatkowej karty SD, a najlepiej i 2 i zrobienie sobie odpowiedniego backupu firmware'u. Co prawda mi osobiście nigdy w X5000 przez 6 lat akurat karta z ubotem nie nawaliła,
ale wiem z doświadczenia, gdy tam nagrywałem sobie różne wersje i eksperymentowałem, że no sam czasami coś namieszałem i warto jednak taki backup mieć, żeby oszczędzić sobie nerwów i kłopotów. Oczywiście przedstawione tu rzeczy to nie jedyne nowości. Spójrzmy na przykład do katalogu Kickstart. I co tutaj mamy nowszego? Widać po datach. Ostatnia, przypominam, publiczna aktualizacja AmigaOS 4.1 miała miejsce w styczniu 2021 roku, więc mamy tutaj nową wersję Shella na przykład, nową wersję Intuition Library, Graphics Library, Timer Device, CD File System, oczywiście nową wersję kernela, dużo nowych wersji jakichś tam elementów stosu USB. Z innych tutaj zobaczmy na przykład preferencje. No mamy Time, Workbench, Update, Amiga Input, no też myślę ciekawa rzecz, ale myślę, że no wraz z premierą gry Heretic 2 no, będzie tutaj publiczna aktualizacja jeszcze nowszej wersji tego elementu. Teraz weźmy Utilities. Mamy installer, nową wersję także Notepada. Są też nowe wersje oczywiście bibliotek, jak i różnych innych drobiazgów, których nie będę tutaj omawiał. Zresztą no nie ukrywam, że było też sporo rzeczy, które nie znalazły się na tej płycie, chociaż mogłyby się znaleźć, a jednak Hyperion nie uznał za stosowne dołączenia dla Amigi A1222, więc również ci nowi nabywcy świeżego hardware'u będą musieli poczekać na uaktualnienie systemu, żeby mieć wszystkie najnowsze komponenty. No ale oczywiście sam AmigaOS to nie wszystko. Dostajemy też pakiet oprogramowania od producenta sprzętu, czyli Enchaser Software, który zawiera wszystkie niezbędne sterowniki, w tym sterowniki do kart Radeon RX. Ale to, co mi się najbardziej podoba w przypadku tej płyty, to specjalny pendrive ratunkowy. Wiem, że dużo nad tym siedział Steven Soli i beta testerzy, żeby to dopieścić, i tam są wszystkie właśnie potrzebne rzeczy do wystartowania systemu, również do jakiejś właśnie akcji ratunkowej po ewentualnej awarii. To, co mi się podoba właśnie, że są tam też wszystkie sterowniki i na przykład nie ma problemu, żeby zainstalować system mając Polarisa, gdzie w przypadku innych komputerów dla Amiga S4, w tym nawet Amigi One X5000, no nie jest to możliwe. Na samej płycie z systemem Amiga S4 są sterowniki tylko i wyłącznie do kart Radeon z rodziny Wysp Południowych, a więc Radeon R7000, ewentualnie tam nowsze odsłony typu R7, R9. Na tych kartach jesteśmy w stanie zainstalować jeszcze system, czy też na starszych kartach Radeon oczywiście. No ale mając Polarisa, niestety jesteśmy w wielkim kłopocie. Musimy przełożyć kartę jakąś starszą w celu zainstalowania systemu, nagrać sobie sterownik i dopiero odpalić system z Polarisa. Tak jest, wiem, sam to przerabiałem i nie jest tak też prosto przerobić ISO z płytą systemu, jakby się mogło to wydawać, że sobie tam gdzieś dogramy sterownik na płytę, zmienimy wpis w pliku KickLayout i wszystko pójdzie od strzała. Nie, tak prosto nie jest. Więc to jest fajnie rozwiązane w taborze. No i też w bonusie dostają użytkownicy tego komputera najnowszą odsłonę odtwarzacza Devil Player. To jak widzicie tutaj pozwala w zasadzie bez obciążenia procesora oglądać dowolny film. Tu akurat macie demo nowej wariacji klasycznego amigowego Desert Dreams w rozdzielczości Full HD, ale nie ma problemu, żeby na
a 1222 oglądać także filmy 4K, co na pewno jest atutem tej niepozornej i niezbyt w sumie silnej maszynki. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część przybliżania tego komputera potencjalnym zainteresowanym. Też wiem, że na forum PPA było dosyć głośno na temat w zasadzie obsługi klasycznego oprogramowania pod tym komputerem, więc myślę, że w następnym odcinku specjalnym właśnie przybliżę Wam, jak wygląda obsługa klasycznego oprogramowania pod systemem Amiga S4. No, dziękuję Ci, Mufo, za wspaniały jak zwykle materiał. Ta nasza regułka jest super. Ja na temat tabora, bo może też jakby odniosę ogólnie, nie do Twojego filmu, tylko ogólnie do tematu tabora. Więc tabora określiłbym mianem pod tytułem Zadzwoń Pan wczoraj. No bo to jest coś, co tak długo powstawało. No w końcu ujrzało to światło dzienne. Wielu już dawno pogrzebało cały temat. W sumie ja też miałem takie wątpliwe tutaj nadzieje, że to w ogóle powstanie. No w końcu powstało, ale znowu, kurczę, bariera cenowa no jest jednak gruba, a było to jakoś tam zapowiadane, że taka tańsza wersja dla jakichś, no bo ja sam sobie kupiłbym coś do Amiga S4, no ale te ceny są no tak zaporowe. Okej, rozumiem, że to jest niszowa produkcja i tak dalej, więc tutaj jakby do producentów no nie mam pretensji. I generalnie tabor ustawił się według mnie w takim głupim położeniu, bo to jest coś na zasadzie jakby ktoś Ci wisiał kasę i Cię unikał od tam tygodnia, później miesiąca i tak dalej i w końcu po wielu latach spotykacie się przypadkowo w markecie. I teraz generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że i tak jest patowa i tak, bo gdybyś go nie spotkał i tak jest patowa, bo ciągle o tym myślisz, oj nie ma go z tymi pieniędzmi, a znowu go spotykasz i takich nie ma, znaczy niby są, ale to wszystko jest patowe. I generalnie w tym środowisku amigowym jest tak, mi się też wydaje, że gdyby on wyszedł nie wiem, 2-3 lata temu, to ciągle byłyby jakieś tamten. No ja uważam, że jednak środowisko amigowe powinno się z tego cieszyć, bo na tym bez rybiu rak ryba to może nie, ale no w naszym środowisku generalnie cokolwiek jest jednak dociągnięte do końca, to jest radość. W jakimś tam cudzysłowie jest, no bo jednak coś jest. Więc ja bym tak aż mocno tego tabora nie bił po tyłku. No fajnie, że to doprowadzili, nie? Ale dla mnie cena zaporowa, więc no takie jest moje zdanie. Rozwiń może jakaś dyskusja, bo może jeden drugiemu coś popsuje. No cena na pewno jest nie taka, jakiej ktokolwiek się spodziewał. No niestety cała ta pandemia i tak dalej pewnie na to też wpłynęła. Jak i pewnie te opóźnienia w produkcji i te przeprojektowanie płyty, które miało miejsce gdzieś po drodze, wszystko to miało jakiś tam swój koszt. No zobaczymy, zweryfikuje to rynek, nie? Kilku tu ludzi zapowiada się, że u mnie na forum, że chce kupić, chyba bodajże 4 osoby takie wychwyciłem. Też wiem, że są pierwsi kupcy na zachodzie, którzy gdzieś tam się zdjęciami chwalą. No zobaczymy, jaki będzie odbiór. A produkcja w jakiej skali w ogóle poszła? Trudno mi powiedzieć, w jakiej skali poszła. Wiem, nie wiem, czy producent gdziekolwiek to zdradzał. Wiem, że oni swego czasu pochwalili się, że zakupili 1000 procesorów, ale czy puścili od razu całe 1000 sztuk? Nie wiem. Raczej myślę, że to było w mniejszych seriach. Te powiedzmy takie komputery, na przykład Amiga One X1000, no ona była bardzo droga, bo to też kosztowało wtedy z 3000 euro, a to było już sporo lat temu. No to wtedy Trevor Dickinson mówił, że to szło tak seriami w okolicach 200 sztuk, nie? Kilka było partii, nie? Także no to jest nisza niż, tu nie ma co porównywać się z milionami konsol, a nawet z tysiącami, nie wiem, podejrzewam takich Evercade'ów, czy nawet tej Amigi 500 Mini, o której za chwilę będziemy mówić. Tak. W ogóle też tam słyszałem, że ta sprzedaż jest na naprawdę wysokim poziomie, że to nawet tam chyba przerosło oczekiwania twórców. No, a wracając tu jeszcze do mojego filmu, no ja bardziej chciałem na co innego zwrócić uwagę, że każdy taki... Tak, te różnice systemowe. Tak, ale generalnie, że każdy jakby taki nowy sprzęt
coś nowego, tak jak ty powiedziałeś, daje jakby nowy impuls i wtedy ten sprzęt też się szybciej rozwija, bo też dużo ludzi no, narzeka, że tu się właśnie w zasadzie nic nie rozwija, ten Amiga OS 4, że stoi w miejscu, więc ja tu chciałem na przykładzie tego tabora pokazać, że jest tam kilka nowości. Tak naprawdę nowości jest dużo, dużo więcej, tylko są trzymane przez Hyperion. No, nie ja jestem jakby włodarzem, nie zarządzam tym projektem, taka jest polityka tej firmy. A szkoda. No, taka jest polityka tej firmy, więc fajnie właśnie, że jest ten nowy impuls, bo ci programiści systemowi widzą, że są nowi ludzie, nowi użytkownicy, jest dla kogo tworzyć, gdzieś tam dostają też takiego kopa, a też zawsze, wiesz, zawsze trochę więcej do tego środowiska ludzi wpływa, nawet to nie głupie, no to QEMU, które kiedyś omawiałem, też przyciągnęło paru ludzi i widzę, że ci ludzie nawet z Polski zaczynają tworzyć soft. Teraz wczoraj czy przedwczoraj ktoś tam się pochwalił też z tych nowych użytkowników, że zrobił jakieś tłumaczenie do AMI Update, więc coś się dzieje, coś się kręci, każdy nowy sprzęt to jest pozytyw i tak bym to podsumował. No a że cena nie taka... Tak, no jest to pozytywna generalnie wiadomość, tylko też no, troszeczkę wyprzedziłeś moje pytanie, ale tylko połowicznie, więc jednak je zadam. Czy według Ciebie powstanie takiego nowego sprzętu, jaki by nie był, no załóżmy tego tabora, czy to rzeczywiście poszerza pulę użytkowników Amiga OS 4, czy to jednak ci, co mają i tak x 1000, to kupią jeszcze tabora, bo nie wiem, bo chcą mieć i to, i to, i to, czy rzeczywiście jakiś tam pan X, który, nie wiem, bo wydaje mi się, że ci nawet, którzy, bo QEMU rozumiem, że może zrobić użytkowników Amiga OS-a, no bo oni w zasadzie pod emulacją sobie mogą tego używać, czyli nie muszą kupić za $1 milion sprzętu. Teraz pytanie, czy oni rzeczywiście będą chcieli mieć prawdziwy sprzęt, czy nie? No jak ty to oceniasz? Bo według mnie to jest takie, kurczę, ja nie wiem, czy to ci, co wiesz, jeśli chodzi o co mają, to już sobie dokupią. środowisko, no byliśmy jakiś czas temu w Bydgoszczy, byliśmy u Szymona, u Andrzeja, sam widziałeś, ile jeden człowiek potrafi mieć Amig w tych wszystkich jego piwnicach, kanciapach. Tak. Więc mechanizm Do tego piję. użytkowników Amigi klasycznej, gdzie rzadko kto ma jedną Amigę, tak jak ty akurat, nie licząc prototypa, większość to są kolekcjonerzy, którzy skupują po 7-10 Amig i wydaje się, że tych Amig kiedyś były miliony, a użytkowników dzisiaj jest garstka, bo każdy trzyma po ileś tam i nieco oczywiście w mniejszej skali działa w zasadzie ta sama jakby ten sam mechanizm w przypadku Amigi NG, że owszem, sam mam dwie, jest dużo, którzy mają po 2-3 i jest prawdą na pewno, że część, nie chcę powiedzieć jaka część, czy połowa z tej produkcji tabora, ale śmiem zaryzykować, że połowa na pewno, to trafi do ludzi, którzy już mają i będą chcieli kolejny sprzęt do kolekcji, ale mimo wszystko zawsze jednak ktoś nowy dochodzi. Co więcej, powiem Ci w ramach ciekawostki, że na przykład przy okazji Amigi One X5000, która tanim sprzętem nie była, to pojawiali się gdzieś tam na zachodnich forach ludzie, którzy powiedzieli, że nie tylko, że nie mieli wcześniej żadnej Amigi NG, ale w ogóle nie mieli żadnej Amigi nigdy. Po prostu byli, nie wiem, użytkownikami PC-ta czy coś i nagle w wieku 45 lat chcieli spróbować coś innego, coś zwykłego. Czegoś innego. Oczywiście to są pojedyncze jednostki, jak wiadomo, no jest mała skala i mało jest dziwaków, którzy na taki krok się poważą, niemniej się zdarzają, więc ja myślę, że no mimo wszystko jakiś tam efekt na poszerzenie tego środowiska ten tabor też będzie miał, nie? Wiesz, bo ja jeszcze tylko tutaj dodam, że ja rozumiem, że stworzenie takiego tabora, czyli czegoś, co jest słabsze zdecydowanie od X5000 i w założeniu miało być tańsze, to był bardzo dobry ruch. Podejrzewam, że gdybym ja mógł sobie kupić Amigę nowej generacji, nówkę, no do 3000 powiedzmy, złoty teraz mówię, no to bym się nawet nie zawahał, nie? To spoko, nie? A tutaj znowu, wiesz, no to wszystko tak się złożyło, jak się złożyło, że teraz tak, gościu, który ma Amiga X57, bo gdybym ja był posiadaczem, no to dla mnie, no tabor, no mimo, że lubię Amigi, to nie kupiłbym go, nie? No po co mam się uwsteczniać, nie? Okej, on rozwija jakby progres systemowy, bo pewnie coś tam dorzucili, coś tam no i tak to zawsze, jak ty powiedziałeś, mała pchełka gdzieś i sama Amiga X5000 później to dostanie, ale
Ale generalnie ja bym nie spojrzał na Tabora, nie? Ale zamysł był pewnie dobry, zrobić coś, Znaczy, co będzie słabsze, a jednocześnie tańsze. zamysł Nie? był dobry, bo tak jak ty mówisz, tą właśnie mniej więcej te widełki cenowe, o których ty mówisz, bo pierwsze zapowiedzi były 400, pewnie te 400 euro czy tam funtów to było mało realistyczne, ale między 400 a 600. No te 600 funtów to już by było coś, a jeśli teraz goła płyta kosztuje chyba 1100, a pełna konfiguracja 1600, to jeszcze do niedawna X5000 kosztowała gdzieś 2000 euro, a w tej chwili efekt wyszedł odwrotny według mnie do zamierzonego, bo przez to, że ten tabor jest taki Dokładnie. drogi, to nagle X5000 podnieśli cenę o dobre 1000 euro po to, żeby była duża różnica i żeby ludzi jednak do tego tabora przekonać, ale chyba nie o to chodziło. No ale Ale nie o to chodziło, no właśnie, no to tak, no tutaj ten czas tak niestety odbił się na tym No wszystkim. ale Nie? No i te wszystkie zobaczymy. perypetie Ja w myślę, tym że czasie. do tematu jeszcze będę wracać. Też będę wracać do tematu emulacji i ogólnie obsługi sprzętu, co zapowiedziałem na koniec tego filmu. No ale myślę, że to będzie też fajnie płynne przejście do twojego tematu, czyli do The Amiga 500 Mini i tematu emulacji, bo widzę, że jakby przeprowadziłeś tu trochę testów ciekawych, no i z przyjemnością myślę, że ja i nasi widzowie się z nimi zapoznamy. Także zapraszam na twój film. Kochani, witam serdecznie. Remix z tej strony. Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie taki prezencik, który dostałem. I oczywiście wszyscy wiedzą, A500 Mini. Wiele było powiedziane, ale nie będę dzisiaj mówił o A-Mini Miga, o AGS-ie, o tych grach wbudowanych. Podszedłem do tematu troszeczkę na swój zupełnie inny sposób. Zapraszam do materiału. Ok, kochani, jesteśmy już na tak zwanym grabie. No i oczywiście mógłbym omawiać tutaj gierki z tej tak zwanej karuzeli. No ale temat był tak wiele razy poruszany, więc ja się tym dzisiaj zajmować nie będę. Natomiast też odsyłam Was do kanałów, które zdecydowanie polecam. A konkretnie mam na myśli dwa kanały. Kuchnia pełna naparzanek, którą teraz pewnie widzicie. Oraz kanał KRG Kącik Retrogracza. No tam gościu niesamowicie tłumaczy, jak sobie samemu postawić A-Mini Migę, czy też Amiga Game Selector. I proszę mi uwierzyć, Alien Jet 3D nie był dzisiaj moim celem. No ale skoro dostałem A500 Mini, no to mówię, no chcę zobaczyć, jak ten mój ukochany Alien Bridzik chodzi i na jego podstawie w zasadzie powstał ten materiał. Muzyka w intrze niby jest. Ok. I jak to chodzi? No i właśnie, to jest takie coś dziwnego. Ta emulacja jakby przyspiesza, zwalnia. Strasznie ciężko mi to określić. Ja bym to określił jako coś pomiędzy Amigą 1200 gołą, a Amigą 1200 z fastem. A są momenty, że to uderza gdzieś do 30. Ok. Skoro tak działa wersja na oficjalnej A500 Mini, sprawdźmy z pakietu A-Mini Miga, jak to tam działa. Ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, o jakiej prędkości Amigi my w ogóle rozmawiamy. Więc sysinfo. Speedujemy.
No i okej. 175,83 mipsów. No wow. Jedziemy dalej. Na pulpicie wita nas coś wspaniałego pod tytułem Quake. Nie omieszkam odpalić. Jest to mega rozbudowana wersja Quake'a, bo zawiera w sobie dodatek pod tytułem Dark Place. No okej, chodzi to wyśmienicie. Zrobimy sobie jeszcze takie szybkie time demo, ale ciągle w głowie mi chodzi, dlaczego Alien Breath 3D chodzi tak do kitu, skoro taki Quake biega jak szalony. Okej, wynik całkiem spoko. No i teraz odpalamy Alien Breath 3D z pakietu Minimiga. No i jak tutaj to się zachowa? O. Nie no, tragedia. Tu praktycznie jestem przekonany, że działa to jak na stokowej Amidze 1200. No nie wyobrażam sobie, żeby to mogło gorzej działać. Naprawdę, tragedia. Okej, przejdźmy jeszcze do Amiga Game Selector. No i co tutaj nas spotka? Tak, przyznam szczerze, trochę się pogubiłem, ale generalnie wszystko chodzi do kitu. To chyba na razie z tych wszystkich, które przerabiamy, to ten w cudzysłowie natywny chodzi chyba najlepiej. Ok. Ale wpadłem na pewien szalony pomysł. Ok, jeszcze sprawdzimy sobie Breathless. No bo skoro 170 mipsów, no to Breathless musi biegać, tak czy nie? Alien Breath 3D też powinien, no ale okej. Ok, ustawimy sobie oczywiście ekran na full i 1:1 piksele. Ale to chodzi i tak lepiej niż Alien Breath 3D, porównując jakość do performance'u, więc... No ale jest to oczywiście kaszana. Dajmy sobie spokój. Wpadłem na genialny pomysł zrobienia swojej płyty CD jako obrazu. Do MP3 nawet traki sobie zrobiłem. Jak ktoś będzie chętny, to udostępnię i do swojej 500 mini, tylko podmienicie nazwy plików i możecie sobie gry CD32 wraz z muzyką odtwarzać. No i mnie ciekawiło, jak to się tutaj odtworzy. Taki oryginał, 1:1. Zobaczmy. Tu taka ciekawostka. Nie mam skrakowanej wersji Alien Breath 3D, więc wjeżdżają tak zwane kody. Oh my god. Kodzik zaakceptowany. Wow, mamy muzykę oryginalną z Alien Breath 3D.
No ale chodzi też słabiutko. To jest takie dziwne. Dlaczego Quake i wszystkie inne gierki chodzą super, a tutaj kulejemy? No myślę, że wnioski nasuwają się same, ale to na samym końcu. Bo jeszcze przeprowadźmy parę testów. No dobra, skoro to tak dziadowsko chodzi, to wpadłem na pomysł podkręcenia samego emulatora. Kombinuję w ten sposób, tak? Sprawdźmy to. Ok. Weźmiemy oczywiście 40 z JIT-em. No, jeszcze jeden kod. No i jakby trochę lepiej. Ale tylnych liter nie urywa. Więc dalej się zastanawiam, o co chodzi z tą emulacją. No i na sam koniec, tak to powinno wyglądać. Moja maszynka w FPGA robi robotę. Nie, ale wiadomo, no tutaj to jest tak dla jaj tylko pokazane, jak to powinno chodzić, a taka ciekawostka. No i Breathless jeszcze oczywiście. Oczywiście tych maszyn nie wolno tutaj porównywać, to tylko taka ciekawostka, jak coś powinno działać, no ale z drugiej strony niby te A500 Mini ma możliwości zbliżone do Pi 400, tak? Więc dlaczego nie da rady? A teraz ciekawostka, skopiowałem na obraz CD oryginalnego Gluma Deluxe i co dostajemy w zamian? Z kapci wyskoczyłem. Patrzcie, kochani. Naprawdę, tu byłem w szoku totalnym i tego dalej nie mogę zrozumieć. Podejrzewam, że jednak A500 Mini ma problem po prostu z emulowaniem kości Aga. Tu weźmiemy sobie na Messi, żeby było na grubo. I zobaczcie, jak chodzi Gloom Deluxe w wersji CD. Oczywiście full screena walniemy. No bajer. Naprawdę czad. No zdecydowanie lepiej niż na 30-50 MHz. I skąd ta moc w tym momencie? I have no idea. Ta gra tak dobrze chodzi, że aż się wgrałem. No i już generalnie miałem zamykać temat AlienBlade 3D i mocy obliczeniowej A500 Mini. I nagle sobie przypomniałem, przecież jest jeszcze coś takiego jak Pandora. Sprawdźmy to. Tak, na serio
te menu właśnie tak się pojawia i tą muzykę dokładnie tak słychać. Czyli już możemy tylko sobie wyobrażać, co czeka nas w grze. Ale okej. Odpalmy. Amiga Game Selector, Pandora. Dwa koniki biegają. Dramat w 6 aktach. Więc na tym w sumie zakończę. Jakie są moje konkluzje? Konkluzje są takie, że kompletnie nie rozumiem emulacji w A500 Mini, bo z jednej strony dostajemy 175 mipsów, Quake działający super, Doom tak samo, Gloom Deluxe zapiernicza jak marzenie, a odpalamy jakiegoś Breathlessa czy Alien Breath 3D. Oczywiście w dalsze gry się nie zagłębiałem te 3D, bo jakby nie było sensu. No jak zobaczyłem tutaj efekt, to mi starczyło. Więc do czego ja zastosuję swoją A500 Mini? Wydaje mi się, że znalazłem dla niej idealne zastosowanie, a jest nim emulacja Amigi CD32. Przed Wami chyba najbardziej trudne do emulacji intra i gry. No i tym zamknę temat. Naprawdę to jest A500 Mini to dla mnie CD32 Mini. Naprawdę rewelacyjna, praktycznie 100% emulacja. Ja nie znalazłem żadnego babola, robiąc swoje obrazy 1:1 wraz z muzyką, podkreślam. Przed Wami jedno z najtrudniej emulowanych intr, Chaos Engine wersji CD32. Sometime in the last century, an experimenter in time and space created a bizarre machine, the Chaos Engine. Although primitive, the machine became incredibly powerful and turned against its creator. Its power to corrupt time and matter was out of control. A cloud of chaos descended over the land. Humans and animals were turned into ravenous beasts. Someone must destroy the Chaos Engine before it is too late. 6 soldiers of fortune are available for hire. The gentleman, the thug, the preacher, the brigand, the mercenary, the navvy. No i jak widać, śmiga idealnie. Alien Breath Tower Assault. No tym już nie będę Was zamęczał. Każdy sobie może zobaczyć to intro, ale działa tutaj, obiecuję. Tak samo w 100% dobrze. No i na sam koniec, no nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Digers w wersji CD32, czyli najlepszej wersji tej gry na jakąkolwiek platformę. W ogóle to taka ciekawostka, wydaje mi się, że na Amigę CD32, czyli generalnie na procesor 0.20, ta gra po prostu działa idealnie szybko. Ona nie jest ani za wolna, ani za szybka, jest idealna. Pamiętam, jak mój kumpel pecetowiec zafascynowany tą grą kupił sobie ją na peceta. No i tam te ludziki tak zachrzaniały. Ojeju, tam prędkość światła była. No i przez to gra była niegrywalna. Na Amidze ani nie jest za wolne, ani nie jest za szybkie, jest idealne. I co najważniejsze, w wersji CD32 wspaniała muzyka, z którą na chwilę Was zostawię. Trzymajcie się ciepło, hej!
No dziękuję za interesujący film. Bardzo dużo ciekawostek wychwyciłem. I od razu muszę cię o pierwszą ciekawostkę zapytać, bo przyznam szczerze, że moje doświadczenia z emulacją w ogóle na armię Amigi są praktycznie żadne. Gdzieś tam, gdy dostałem jeszcze pierwszego tableta kilkanaście lat temu, jeszcze w czasach Androida w wersji 2, to próbowałem gdzieś tam odpalać jakiś emulator na tym tablecie, no ale sterowanie denne raczej zniechęciło mnie szybko. Potem już na tym sprzęcie generalnie nie próbowałem na armowskim sprzęcie emulować. Tyle co wiem, co pewnie każdy wie, że no nie, te emulatory nie są emulatorami klasy WinUAE, chociaż WinUAE nie używałem chyba od dekady, no ale mniejsza z tym. Natomiast pytanie, jakie mi się nasuwa, związane z tym Quake'em, czy te emulatory mają w sobie jakąś akcelerację 3D? One potrafią emulować ładnie 3D? Tak, bo to było tak. I tam jest pewnie całym... Tak, to było akcelerowane. Tak. Stąd pewnie rewelacyjne taka osiągi i muszę przyznać, że byłem w szoku i czegoś się nauczyłem, bo właśnie raczej kojarzyłem te wszystkie armowskie emulatory z taką, no tak jak emulator EUAE pod Amiga S4, czyli podstawowe funkcjonalności bez bajerów, jakie oferuje WinUAE, ale dobra, to jedną kwestię jakby rozwiązaliśmy. Kwestia Glooma, jaka mi się nasuwa, że Gloom... No właśnie, bo on chodził już znakomicie. Gloom, bo ja oczywiście zaraz po obejrzeniu tego filmu włączyłem u siebie EUAE na X5000 i doszedłem do kilku wniosków. Pierwszy wniosek jest taki, ale nie jest to dla mnie żaden wniosek nowy ani zaskakujący, że te MIPSy pod emulacją to nie oddają w ogóle rzeczywistości. Zresztą nie tylko pod emulacją Amigi, bo też kiedyś sprawdzałem pod DOSBoxem na przykład MIPSy w PC-cie, jakie to nie miałem rewelacyjne. Mogę powiedzieć tak, że u mnie na X5000, jeśli włączę te EUAE, to mam 2 razy mniej MIPSów niż ty, bo mam zaledwie 90 MIPSów. Natomiast według mnie ten Alien Breed, jak ja go odpaliłem, a nawet Gloom, z którego ty byłeś zadowolony, to u mnie jednak to chodzi zauważalnie szybciej. Tak przynajmniej wizualnie to widzę, bo no tam nie zrobisz time demo, bo czegoś takiego te gry nie miały. Co więcej, śmiem zaryzykować, że oryginalna 60 Blizzard 1260, który miał chyba około 50 czy 60 MIPSów, nie chcę tu z pamięci strzelać, ale to były mniej więcej te wielkości, to ten Alien Breed chodziłby na tym realnym Blizzardzie też szybciej niż u ciebie na tych 170 MIPSach, więc tyle w temacie MIPSów. Teraz Tak, to zgadzam się. Co do Glooma, to mi się wydaje, że tam Gloom jednak też potrafi wykorzystać tryby nieagowe, nie? Tryby Picasso. Tak. I tutaj zgadzam się z twoimi przemyśleniami, że tutaj spowalniaczem i hamulcem ręcznym jest emulacja kości Aga. I taki Gloom, który sobie w trybie Picasso działa, to on fruwa. Zresztą u mnie na EUAE też on szybciej fruwa niż, dajmy na to, Alien Breed 3D, bo jednak no, ta emulacja kości Aga gdzieś tam zajmuje. I taka moja jeszcze na koniec dygresja, że jednak cały ten projekt był pomyślany jako ta The Amiga 500 Mini. Obudowa jest od 500 i mi się wydaje, że główny nacisk był na to, żeby chodziły gry z 500, bo najwięcej ludzi tą 500 pamięta, a ta 1200 to była trochę tak na dokładkę dołożona, jakieś tam Wormsy, Director's Cut czy coś pójdą, coś pójdzie trochę gorzej, ale mamy ten feature, że jest też Aga obsługiwana i proszę bardzo, super sprzęt. Tak ja to widzę, no chyba, że ty masz inne tu spostrzeżenia. Nie, jasne, jak najbardziej się zgadzam. Z tym, że gdybyś tą konsolę po prostu chciał sobie kupić jako pasjonat, a nic tam nie kombinować, nie wgrywać tego systemu, ani game selectora, ani nic, po prostu użyć ją taką, jak matka ze sklepu ją dała, no to rzeczywiście będziesz zadowolony, bo tam wszystko chodzi ok. Oprócz tego Alien Breeda, który, w sumie to nie jest tak, że on nie chodzi ok, no bo na stokowej Amidze 1200, na którą to wyszło, no to chodzi ciut gorzej nawet, nie? No więc
Znaczy, Okej, no, zależy to się broni, nie? bo tam pokazywałeś w kilku jakby odsłonach. Nie wiem, czy to były czy to były same odpalaczki gier, czy różne emulatory armowskie pokazywałeś? Czy to był jeden i ten sam? No właśnie to jest najbardziej zabawne. Wszystko, nie wiem czy do końca tam z tej karuzeli, jak to się mówi, to jest w zintegrowanym jakby systemie tej A500 Mini, to nie wiem, czy Amibery siedzi, czy to jest jakieś zmodyfikowane Amibery, a cała reszta to się opierała tylko i wyłącznie na Amibery, więc tym bardziej byłem zaskoczony różnymi wynikami, nie? No bo ten niby wszędzie ten sam emulator. Zdecydowanie prezentuje się lepiej niż Tak, goła Amiga. najlepiej. Natomiast co do tych pozostałych, czy to się, pamięć może mnie już też zawodzić, bo to No było właśnie. blisko 30 lat temu, 95-6 rok, jak ja w to grałem, więc też pamięć może mnie zawodzić, ale bałbym się tak jednoznacznie postawić tezy, że te inne emulatory to było na 100% lepiej niż goła Amiga. Myślę, że to była podobna. Tak, no podobna, tak. Więc mówię, no to jest taka ciekawostka, po prostu jak ktoś myśli sobie o zakupie A500 Mini, żeby sobie tam system amigowy postawić, nawet samemu tam 3.9 czy coś i grać sobie w jakieś takie klasyczne FPS-y na Amidze, na przykład ja bym chciał, gdybym nie miał FPGA, to pewnie bym o czymś takim pomyślał, jakbym zobaczył taki test, to bym się 3 razy zastanowił, czy to tędy droga. I teraz wracamy też do naszego któregoś tam odcinka, ja kompletnie nie pamiętam którego, gdzie mówiłem, że A500 Mini to jest coś takiego dla ktoś, chce sobie Super Froga włączyć i tak dalej. Pamiętasz, taka moja teoria. Dalej ją podtrzymuję. Ja pamiętam, że nie wiem kiedy to było, rok, 2 lata temu miałem Pi 400. Też używałem, swój system tam postawiłem, ale oprócz tego używałem tego gotowca. Boże, jak on się nazywał? Taki bardzo znany gotowiec na Pi 400. Pi Amiga. Gdzie tak było nawalone tego wszystkiego, tego softu, że aż był przesyt. I tam też ja to odstawiłem bardzo szybko, nie? Że tam miałem bardzo podobne doznania, chociaż troszkę lepsze wydajnościowo niż tu w A500 Mini, ale to wciąż było za mało. To było takie właśnie, dobrze trafiłeś punkt. MIPS-owi nierówny. Jak włączałeś Sysifu, mówisz, ale mam Amigę, ojeju, a potem przychodzi co do czego i aha, ale tu to demo to tak nie bardzo, a ten Breathless to też tak nie bardzo, nie? Ale pamiętam, że na Pi 400 Alienbread 3D super działał, to akurat pamiętam, no bo oczywiście musiałem odpalić. Ale mówię, ten Alienbread 3D to chyba do końca życia za mną będzie chodził i w jarach, i w armach. Alienbread będzie mnie zawsze gonił. Nie wiem, ja uważam, gdzie się nie obrócę, Alienbread 3D. Faktycznie jest to bardziej maszynka do Super Froga, a jak ty mówisz system tu 3.9 czy tam 3.2 czy jakiś, to też rozmawialiśmy w podsumowaniu roku o tym mini Migu, w tym zgrabnym pudełku w formie chyba tam było mini ITX, jak pamiętam, czy coś takiego. I to wydaje mi się, że bardziej być może do takich zabaw systemowych i tak dalej, a to typowo, wiesz, to było widać, że to jest typowo... Taka konsola. Tak, komercja ma przykuć wzrok. Ale właśnie, bo Boże, bym pominął ten temat, a muszę go rozwinąć. W filmie tam zahaczam o to na sam koniec, a stwierdziłem, że nie mam zamiaru pokazywać ludziom 5000 int, które sobie mogą gdzieś na YouTubie zobaczyć. Emulacja CD32 jest 1:1. Nawet te Chaos Engine specjalnie pokazałem, bo na WinUAE wyskakują jakieś babole w trakcie intra. Okej, intro działa i ten głos jest płynny, ale jednak, mimo wszystko. A tutaj ku mojemu zdziwieniu Digers działa. Super Stardust, Alienbread Tower Assault nie ma żadnych baboli. I to chodzi jakby 1:1. I teraz znowu jakby nasza teoria się trochę obala, bo twierdziliśmy, że to miała być taka Amiga 500 z dodatkiem tej powiedzmy tam 1200, ale jak tu wrzucisz emulację CD32, okazuje się, że to jest idealny odpowiednik. To wiesz co? Więc to może ta magia emulacji zapowiadana pewnie. Amiga Maxi, która ma wyjść też chyba w przyszłym roku, czy pod koniec tego roku, też z tej firmy. Być może ona będzie w formie CD32, jeśli CD32 jest tak dobra. Pewnie podejrzewam, że taką replikę czarną byś sobie chętnie kupił. I powiem więcej, że
bo to był prezent, tak, na walentynki. Więc tak sobie mówię, no fajnie, bo rzeczywiście to jest dzieło sztuki, że jak popatrzysz na wykonanie tej obudowy, no to jest dzieło sztuki, nie? I mówię, dobra, będzie jako eksponat coś no bo mówię, przy moim prototypie, no to co ja tam będę robił, ale przyznam szczerze, kochani, zastosowanie jako emulacja CD32 i Diggersów, kiedyś obiecuję, zrobię live'a, po prostu będę sobie grał w Diggersów, i na tym właśnie to będę odpalał, bo naprawdę emulacja CD32, ja chyba tam 40 obrazów płyt sobie zrobiłem i na żadnym, absolutnie żadnym nie spotkałem ani jednego błędu, nie? Więc super. No to fajnie. Czyli wielbiciele Amigi CD32, kupujcie The Amigę 500 Mini. Dokładnie. Jak chcecie, to udostępnię te swoje konfigi, to tylko sobie podmieniacie nazwy i podrzucacie sobie swoje tam płytki do ISO i jazda. To co, chyba tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No tak, no 2 optymistyczne, nowy sprzęt Tak, i i emulacja, nowy super emulacja CD32. Tak, muzyczne. To co, dziękujemy za dziś i do zobaczenia. To co? Do następnego. Hejka. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.